Cześć, tu Kamil. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak dzięki zestawowi NEMI możecie w prosty sposób samodzielnie tworzyć gry i zabawy, angażując przy tym całą klasę. Wspólne projektowanie planszy oraz wymyślanie zasad sprawi, że uczniowie rozwiną swoje kompetencje w wielu aspektach, co jest bardzo ważne w tych pierwszych latach nauczania zintegrowanego. Fabuła gry jest dowolna. Jako że jesteśmy firmą lokalną ze Śląska, nasi uczniowie w okresie Barbórki zbierali węgiel. Gdy były święta, poszukiwali prezentów. Wy, jak za chwilę zobaczycie, będziecie mogli dopasować ją do Waszych realiów. Zaczniemy od projektowania planszy. Na początku, aby wyjaśnić zasady, wykonamy to ćwiczenie na dużej tablicy, a następnie uczniowie stworzą własne plansze w grupach. Dzieci kolejno rzucają kostką, odczytują wyrzuconą wartość, a następnie wybierają właściwy klocek NEMI, który przymocowują do tablicy. 4. Kolejne dziecko rzuca 2. Następnie 3. W ten sposób powstanie nam ścieżka, po której uczniowie będą poruszali się pionkami. Gdy plansza jest już gotowa, uczniowie otrzymują pionki do gry oraz 5 magnetycznych liczmanów w wybranym przez siebie kolorze. W zależności od wymyślonej fabuły, liczmany mogą być prezentami, skarbami lub po prostu punktami. Uczniowie umieszczają je w wybranych przez siebie miejscach. To one będą stanowiły o ilości punktów zebranych przez gracza. Rozgrywkę zaczyna najmłodszy z graczy. Rzuca kostką, a następnie przesuwa pionek o wylosowaną wartość. 1, 2, 3, 4, 5. Gdy uda mu się stanąć na polu, na którym ktoś umieścił liczman, zbiera go. Grę kontynuujemy, aż któryś z uczestników dotrze do mety. Wtedy następuje przeliczenie punktów. Rozgrywkę wygrywa uczeń, który zebrał najwięcej liczmanów. Istnieje wiele kombinacji, które pozwolą na dopasowanie poziomu gry do poziomu poszczególnych grup. Najłatwiejsza polega na użyciu kostki z kropkami i przesuwaniu pionka o wyrzuconą ilość oczek. Utrudnić możemy to, używając kostek z większą ilością ścian. Uczniowie mogą również podpisywać markerem pola, na których się zatrzymali. Najsilniejsze grupy mogą zapisywać na tablicy kolejne wyrzucone działania lub po przeliczeniu ilości wszystkich pól zacząć od końca, ćwicząc odejmowanie. Jak widzicie, możliwości jest mnóstwo. Dajcie znać, co Wam udało się stworzyć z Waszą klasą. Cześć!